Witam wszystkich. Dzisiaj krótki film o zwykłym bulionie. Tak naprawdę to w sumie już kolejny o tej monecie, dlatego że nagrywałem już wcześniej o Brytanii. Ale dlaczego teraz nagrywam? Dlatego, że wreszcie dojechała do mnie trzecia moneta, zwykły bulion z kanonu Brytania. I teraz Wam o nich opowiem. Brytanię zbieram czysto inwestycyjnie, czyli na zasadzie tubowy bulion. Nie zawsze jest najtańszy, ostatnimi czasy raczej filharmoniki, czy nawet jakieś inne monety z kanonu są tańsze. Natomiast zdarza mi się kupić jakieś pojedyncze z innego rocznika. Nie to, żebym ja osobiście zbierał wszystkie roczniki, jakie wyszły dotychczas z Brytanii, chociaż kusi mnie to, ale czasem się zdarza na jakichś aukcjach, że jest to bardzo tania opcja, żeby sobie podwyższyć ilość srebra w staku, więc licytuję i właśnie teraz na przykład 2019 rok, nie miałem takiej monetki z tego rocznika. Natomiast, no co, prowodyr tego filmu to rok 2023. Bo jak wiemy, w tym roczniku mamy już 3 monety. I dlatego jest on moim zdaniem wyjątkowy, ten rocznik. Pod koniec roku 2022, jeszcze też mam z tego rocznika jakąś tam ilość tych monet Brytanii. Pojawił się jeszcze wizerunek już na 2023. Bo jak zwykle mennica wypuszcza trochę wcześniej, plany produkcyjne pewnie są robione wcześniej, pewnie i bicie, żeby zaspokoić rynek, no jest wcześniej robione. No i jak wiemy wszyscy, ten wizerunek jest z królową Elżbietą, występującą na monetach, no wszędzie po prostu. Jest to wręcz ikona i stakerstwa, i numizmatyki, wpisująca się w historię wręcz monet. No tak się nieszczęśliwie złożyło, że pod koniec roku, a dokładnie 8 września, królowa Elżbieta zmarła, ale już została wypuszczona ta moneta z jej wizerunkiem na 2023. Zmarła w 2022. Mennica wypuściła w 2023 drugi wizerunek z nowym władcą. No i zobaczcie, wizerunek, robiłem już o tym film, odwrócony. Taka jest zasada generalnie w angielskiej mennicy, że co władca, ten wizerunek będzie odwracany. Po Karolu następny wizerunek będzie w tą stronę. No i moneta z Karolem. Także Brytania bulionowa 2023. No ale to nie koniec. No i kolejna moneta wyszła z
koronacją Karola, czyli 6 maja 2023 roku pojawiła się moneta koronacyjna. I mamy tu przedstawienie króla w koronie koronacyjnej, a wizerunek Brytanii ten sam. Ja osobiście bardzo lubię Brytanię, dlatego że no jest ona dość mocno zabezpieczona. Zobaczcie tutaj ten taki priffmarczek, generalnie z trójzębem. Jak dobrze patrzymy, będzie tam kłódka. Fale z tyłu, ładne zabezpieczenie. No i ten mikroskopijny laserowy napis pomiędzy otokiem a falami, to jest też kosmos. No dlatego czekałem, żeby mieć wszystkie 3 wizerunki tego rocznika w swojej kolekcji. Ponieważ uważam, że jest to wyjątkowość właśnie tej naprawdę niby zwykłej bulionówki, ale to nadaje, że jest ona niezwykła, przynajmniej ten jeden rocznik, bo rzadko się zdarza. Ja przynajmniej na razie nie znam, ale nie jestem jakimś znawcą, może ktoś mnie oświeci, że mamy jeden rocznik zwykłego bulionu z 3 wizerunkami. Zobaczcie. Bardzo mnie się to osobiście podoba. Dodatkowo zobaczcie taką różnicę szczegółek. Na monetach zarówno z Elżbietą, jak i z Karolem dookoła otoku, zaraz za napisem zresztą jest taki malutki krenelarzyk. Takie blankowanie, jak mur, taki mini wygląda. Na monecie z koronacyjnej jest proste, nie ma już tego blankowania, więc to jest dodatkowa też jakby różnica różniąca te 3 monety. Moneta koronacyjna pojawiła się w takim samym nakładzie jak moneta właśnie taka jubileuszowa, czyli 200 000 bicia. No i jest trochę takim rarytasem. Tak jak mówiłem, no czekałem na nią, dlatego że liczyłem. W tym momencie jej cena no nie jest ceną atrakcyjną jak na najzwyklejszego bulionu. Jest tam lekkie premium, no pewnie przez tą ilość bicia, więc jest ona troszkę droższa niż zwykłe bulionowe. Ale wolałem już jedną kupić, żeby nie uciekła, bo wiemy jak jest na rynku, chociażby Brambi ostatnio pokazał, że znikał galopująco. Pewnie nagram na ten film, bo też się próbowałem zasadzić na niego. No, żeby mi ta koronacyjna moneta nie uciekła, przynajmniej jedna do kolekcji. Będę czekał, czy nie spadnie cena, żeby dokupić trochę więcej tych koronacyjnych. Z monet z Elżbietą trochę mam, to nawet w sumie tubę można liczyć. Więc ten rocznik mam zabezpieczony. Brakuje mi większej ilości monet koronacyjnych z Karolem. No dobra, dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Taki szybki filmik samochwałka, że mamy wszystkie już 3 wizerunki. No i co? No chyba do zobaczenia. O właśnie, ogłoszenie parafialne, takie trochę do zobaczenia na konwencie stakerskim w Łodzi. Oczywiście będę tam z zamiarem zakupu jakichś srebrnych walorów i posłuchania prelegentów. Zachęcam wszystkich, bo takie wydarzenia tylko budują jakby większą ilość zbieraczy stakerstwa, świadomości o srebrze. Więc do zobaczenia i do usłyszenia na kanale. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i za wszystkie, które są, już bardzo Wam dziękuję. I do zobaczenia.